Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Opolu z wizytą pana Łukasza, Xboxy, magazyny Opolu, ulica Oleska i pan Łukasz, który tutaj jest głównym dowodzącym sprawcą, właścicielem całego z tego. Prześliczne, pomarańczowe, żywe i wesołe kolory, to chyba jest jedyny tak ukolorowany magazyn w całej Polsce. Panie Łukaszu, otworzył się pan kiedy? Otworzyłem się końcem lipca, początkiem sierpnia i tak naprawdę od tamtej pory cały magazyn, wszystkie boksy są do dyspozycji klienta. Jeżeli można zapytać, jakie mniej więcej teraz ma pan obłożenie, czyli po 4 miesiącach, jeżeli dobrze liczę. Na chwilę obecną około 30%. Jest to spowodowane może po części moją winą, z uwagi na brak reklamy, jednak reklama to dźwignia haszu. Proponuję Państwu jak najwięcej się reklamować, a największym chyba reklamodawcą i najlepszym jest jak na razie OLX, z tego co zauważyłem, bo najwięcej odpowiedzi mam z OLX-a. Okej, ile boksów tutaj pan ma? 36. 36 boksów i powiem, że to jest pierwszy magazyn postawiony na tego typu terenie. Jest to bardzo jakby oryginalne, jakby coś więcej pan tu o pomyśle lokalizacyjnym powiedział. Lokalizacja jest faktycznie nietypowa. Znajdujemy się na terenie giełdy towarowo-warzywnej w Opolu na ulicy Oleskiej. Jest to nadal czynna giełda. Jesteśmy jakby wklejeni na chwilę obecną w centrum tej giełdy. Jednakże przyszłościowo chcemy się zbliżyć jak najbliżej ulicy Oleskiej, żeby być widoczni bezpośrednio z ulicy. Jest to bardzo duży plac, to ponad 1000 m². No oczywiście plan jest taki, żeby w przyszłości choćby część tego placu jeszcze zająć i wypełnić boksami. To teraz troszkę na temat współpracy ze sprytkami. Nie ma pan tutaj kontroli dostępu, plac jest na różnych zasadach dostępny. Pierwsza rzecz, która się w takim momencie tutaj, no nie mogą boksy stać jakby otwarte, tak, ze względu na to, że tutaj pan rozwiązał temat, wyzwanie rozwiązał pan za pomocą kłódek na szyb. Jak to działa, jeśli chodzi, czy to spełnia zadanie, jak to mniej więcej działa, jakby pan 2-3 słowa. Tak, właśnie między innymi plusem sprytek było to, że oferujecie Państwo możliwość wprowadzenia kodów dostępu do kłódek i osoba najmująca może po złożeniu najmu otrzymuje kod do kłódki i może sobie dobrowolnie otworzyć, też dobrowolnie wybrany przez siebie boks, co tak naprawdę ułatwia z uwagi na to, że boksy znajdują się na terenie giełdy, no i jest to spowodowane tym, że nie jest to teren w pełni odcięty, tak? Tylko i wyłącznie do boksów, więcej osób ma tutaj dostęp, więc chcieliśmy pozwolić na to, by boksy były ciągle otwarte. Sprytki pozwalają na to, że wynajmujący otrzymuje kod, przyjeżdża na miejsce, otwiera sobie kłódkę, dostaje się do magazynu, montuje z powrotem kłódkę, która jest zamontowana na boksie, bądź montuje swoją własną. Czy jakieś jeszcze inne pierwsze wrażenia po pierwszym kwartale z hakiem? Działania, coś, co by pan chciał się podzielić może? Z czym się podzielić? No jeżeli chodzi o dobór miejsca dla Państwa, przyszłych choćby, przyszłych najemców, właścicieli, to plac jest tak naprawdę najważniejszą rzeczą, tak? Umiejscowienie placu. Uważam, że im bliżej chyba centrum, im bliżej osiedli, tym jest lepiej. Jeżeli chodzi o automatyzację, no mamy XXI wiek, więc bardzo zachęcam do podpisania umowy ze sprytki.pl. Współpraca jest fantastyczna, jest genialna, ułatwia bardzo proces wynajmu, proces opłat, fakturowania tak naprawdę i bardzo mnie odciążacie Państwo, bo nie muszę tutaj na placu siedzieć i pilnować tych boksów, czy przywozić do przyszłych najemców i podpisywać papierowe umowy. Jednak wszystko się odbywa online, to co tak naprawdę ja osobiście bardzo lubię i jak zauważyłem, klienci także. Ile mniej więcej, czy byłby pan w stanie tak powiedzieć, ile procent ma pan wynajmów takich, o których pan prawie że w ogóle nie wie, czyli dzieją się zupełnie automatycznie bez pana udziału? Bez mojego udziału to tak naprawdę to praktycznie wszystkie, bo z tego co pamiętam to w zasadzie 2 najmy odbyły się przy moim udziale. Czyli źle zadałem pytanie. Nie, ale już powiem dlaczego. Nie było to spowodowane jakimkolwiek problemem technicznym, było to spowodowane tym, że osoby te są nie do końca, jak to określiły, technologicznie ogarnięte. Potrzebowały po prostu pomocy, jedna pani zdalnie, czyli przez telefon, jeden pan fizycznie na miejscu, tu na placu, w wypełnieniu formularza, a następnie w wykonaniu pierwszej płatności online
wytłumaczyłem, pokazałem. Myślę, że od tamtej pory już nie było problemu, także spokojnie sobie już co miesiące płacali najem, także poradzili sobie. To tylko tak naprawdę to były te dwie osoby, które trzeba... Znaczy to jakby też trochę potwierdza nasze ogólnopolskie doświadczenia, że zawsze jest część takiej grupy, która wymaga nie do końca standardowego jakby obsługi, no i też jakby przy rozwiązaniu sprytek staramy się robić takie rozwiązanie, które nie wykluczy nikogo, czy ze względu na wymagania płatności, czy wymagania właśnie dostępu i tak dalej. Panie Łukaszu, bardzo serdecznie dziękujemy, życzymy dalszego rozrostu tutaj terenu jest dużo, teren jest fajnie przygotowany, bo z tego co widzimy też tutaj nic pan nie musiał de facto robić z podłożem, także oby jak najwięcej boksów, jak najwięcej radosnych tutaj pomarańczowych komórek i dalszego rozwoju Wings. Super, dziękuję Państwu bardzo. Polecam Dzięki serdecznie. i do zobaczenia.